Łotwa, Adazji, baza wysuniętej grupy bojowej, w skład której wchodzą polscy żołnierze w ramach PKW Łotwa. Co możemy powiedzieć o tej rotacji? Co jest wyjątkowego? Co się zmieniło? Zgadza się, 16. zmiana, ale pierwsza na zmienionym innym sprzęcie bojowym, jakim są czołgi Leopard 2 PLM-1. Co one dają naszym żołnierzom stacjonującym na Łotwie? No, równanie do najwyższych standardów, realizację zadań na równi z innymi państwami koalicji, a także możliwość szkolenia się w pełnym spektrum tutaj na obiektach w środowisku międzynarodowym. Znajdujemy się w otoczeniu broni pancernej. Broń pancerna to jeden nadal z kluczowych elementów współczesnego pola walki. Co można powiedzieć o tych czołgach, które wzięliście ze sobą na tą rotację? Jest to polska modernizacja czołgu Leopard 2.4. Obecnie nazywa się to Leopard 2PL. Armata 120 mm, dwa karabiny maszynowe, jeden sprzężony, drugi przeciwlotniczy. Jednostka ognia 24 sztuki. Do tego 16 granatów dymnych, 4 granaty ręczne, 4700 sztuk amunicji karabinowej. Nasza modernizacja obejmowała kilka specyfikacji na tym sprzęcie, między innymi z APU, dzięki któremu możemy doładować czołg, czyli akumulatory, nową termowizję dla dowódcy oraz działonowego oraz programator do amunicji, która jest u ładowniczego. Możemy strzelać z amunicji programowalnej. Jeżeli mielibyśmy scharakteryzować, jaka jest specyfika ilościowa, jeżeli oczywiście możemy mówić o pewnych szczegółach właśnie obecności polskiej na Łotwie? Specyfika ilościowa. Nasz kontyngent, jeśli chodzi o liczebność, raczej wiedzie prym. Jeśli chodzi o sprzęt bojowy, którym dysponujemy, również on jest adekwatny do stanu osobowego, którym tutaj realizujemy zadania. Jako kompania czołgów w ramach wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO działamy na Łotwie jako siły odstraszające potencjalnego przeciwnika, ale również jako siły współdziałające, współprzygotowujące się z innymi narodami do działania na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego. Jestem dowódcą plutonu czołgów, zatem moje zadania na co dzień to dbanie o poziom wyszkolenia, o sprawność sprzętu technicznego, budowanie morale żołnierzy to również w czasie misji jest istotnym elementem działalności. Okres przygotowań w Polsce trwał wiele miesięcy, dlatego uważam, że dobrze przygotowaliśmy się do uczestniczenia w tej misji. Czołgi na tą chwilę zachowują naprawdę dobrą sprawność do realizacji swoich zadań. Niedawno uczestniczyliśmy w jednym ćwiczeniu, przed nami kolejne. Nawet kilka, więc myślę, że będzie możliwość, okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, sprzętu w warunkach polowych. Jeżeli dzisiaj mamy tak naprawdę połączyć doświadczenia, które wynieśliście z Polski, z polskich ćwiczeń i ćwiczeń sojuszniczych właśnie na tą służbę na Łotwie, co możemy powiedzieć już teraz o tej zmianie? O tej zmianie, pomimo tego, że sprzęt jest stosunkowo nowy, przynajmniej tutaj na tej Łotwie, procedury mamy tak naprawdę opanowane już od jakiegoś czasu. Tutaj polega to wszystko na zgrywaniu w środowisku międzynarodowym, na uzupełnianiu swoich wiedzy, na pewnych wskazówkach przekazywanych sobie pomiędzy żołnierzami różnej nacji, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki szkoleniowe. Czy jest coś, co Was zaskoczyło, a może byliście tak dobrze przygotowani, że weszliście tak naprawdę od razu do działania w ramach grupy bojowej? Czy nas zaskoczyło? Pogoda. Na pewno, że jest cieplej niż zakładaliśmy. Niemniej jednak przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, w jakie środowisko wkraczamy, zarówno i pod kątem bojowym, jak i pod kątem atmosferycznym i odpowiednio w ramach certyfikacji tutaj do naszej obecności specjalnie się szkoliliśmy. A jak wygląda specyfika relacji z kontyngentami z innych krajów? Tutaj główną rolę pełni kompania czołgów, która bezpośrednio uczestniczy w tych zajęciach i kooperuje z nimi. Właśnie w tej chwili skończyło się pierwsze ćwiczenie takie zgrywające. Wyszło bardzo dobrze, polscy żołnierze spisali się i zostało to podkreślone na wspólnej odprawie podsumowującej. Na ostatnim ćwiczeniu, które mieliśmy, partnerzy byli pod wrażeniem naszej dynamiki działania. Byli bardzo zdziwieni, że Polacy wjechali z pełną parą w te ćwiczenie, gdzie oni, powiedzmy, rozwijali się na spokojnie, stopniowo, a my nie, pokazaliśmy pazur. Z kim współpracujecie właśnie w ramach grupy bojowej?
No, nasza grupa bojowa składa się łącznie z 15 państw koalicji, także jest to kopalnia wiedzy, poznawania procedur i sprawdzania tych procedur na polu walki praktycznie ze wszystkimi, może nie wszystkimi, a większością państw NATO, które wchodzą w skład misji IFP na Łotwie. A co wnosicie do działań sojuszniczych? Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką wyjątkowość polskiego żołnierza, który przyjeżdża tutaj na Łotwę i może dzielić się swoimi doświadczeniami, co jest takim atutem z waszej strony? Na pewno pracowitość. Polscy żołnierze są naprawdę pracowici i tego inne kraje mogą się od nas uczyć. Jeżeli mamy teraz spojrzeć na drugą stronę medalu, a więc zapytać, co udało się uzyskać ze współpracy z tak dużą grupą sojuszników właśnie w ramach tutaj obecności na Łotwie? Uzyskać, no na dobrą sprawę uzyskujemy od nich, tak samo oni od nas. To jest wszystko jedna wspólna praca, która ma jeden cel w perspektywie. No, wymieniamy się naszymi doświadczeniami, wiedzą i tak dalej, także tutaj jest pełna symbioza pomiędzy wszystkimi koalicjami. Każde szkolenie daje nam dodatkowe doświadczenie, zbieramy informacje, jak inne armie sojusznicze szkolą się, na jakim są poziomie, na jakim poziomie my jesteśmy. Jak najbardziej to sprzyja dalszemu rozwojowi polskiej armii. Jakie doświadczenia tutaj z PKW Łotwa później są implementowane już w trakcie służby w Polsce? Czy możemy mówić o takich doświadczeniach? Oczywiście, że tak. Sama wymiana doświadczeń między nacjami to już bardzo dużo dla nas daje, ponieważ widzimy, jak funkcjonują, jak niektóre aspekty logistyczne rozwiązują inne nacje, czy to Kanadyjczycy, czy Hiszpanie. Możemy troszeczkę zaczerpnąć też od nich wiedzy i dzięki temu zaimplementować to również u nas w kraju. Niektóre z tych rozwiązań, które oni mają, możemy już zobaczyć u nich. Zrealizowanie tutaj zadań w ramach IFP Łotwa i powrót do kraju będzie wiązało się z tym, że będziemy mieli niektóre procedury, mechanizmy przetarte w środowisku międzynarodowym. Na pewno to będzie spora wartość dodana. Wszelkie kwestie, których nie mogliśmy chociażby w środowisku sojuszniczym realizować na co dzień w naszych garnizonach, tutaj mamy możliwość sprawdzenia, zdekonfliktowania tych rzeczywiście wszystkich procedur natowskich, na których bazujemy wszyscy jako państwa koalicji. Na co dzień podczas misji 16 zmiany PKW Łotwa dbam o morale żołnierzy, aby były jak na najwyższym poziomie. Żołnierze na co dzień biorą udział w ćwiczeniach z różnymi nacjami, które tu obecnie stacjonują, także staramy się zabezpieczyć również czas wolny, jak tylko najlepiej możemy. Mamy odpowiedni obiekt sportowy, gdzie żołnierz doskonale powinien być wyszkolony pod względem fizycznym, także chociażby zdawanie egzaminów sprawnościowych na co dzień. Zadam przewrotne pytanie, jak kondycja polskich żołnierzy? Bardzo dobra, nawet bym powiedział, że wyśmienita. W ostatnim miesiącu mieliśmy turniej siatkarski z innymi nacjami i można się pochwalić, że żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego zajęli pierwsze miejsce. Czy już można mówić o interoperacyjności między wami a innymi kontyngentami, jeżeli chodzi o tę kwestię logistyki? Myślę, że tak. Widzimy dużo sprzętu, dużo wojska, to tutaj muszę zadać pytanie dotyczące logistyki. A jak trudną operacją było przemieszczenie właśnie tej rotacji? No, wymagało to kilku wyzwań. Przemieszczaliśmy się tutaj sposobem kombinowanym, ale było wszystko zaplanowane, zgodne z opracowanymi wcześniej harmonogramami, także nie było tutaj nic zaskoczenia. Przyjeżdżaliśmy tutaj w 3 rzutach i udało się finalnie, każda jednostka sprzętu, żołnierz, także amunicja dojechała na czas tutaj w rejon naszego operacyjnego przeznaczenia. A jeżeli mielibyśmy spojrzeć na pryzmat tak naprawdę 2025 roku, co przed wami? Przed nami no dalsze szkolenie, dalsze podnoszenie z naszych zdolności bojowych, no i czerpanie też satysfakcji z tego, bo jak dla mnie ogromną wartością dodaną jest czerpać satysfakcję z zawodu, który się samodzielnie wybrało. Patrzymy na rok 2025. Jakie największe wyzwania stoją przed wami właśnie z perspektywy działania PKW Łotwa? No, pierwszym takim dużym wyzwaniem było ćwiczenie, które teraz akurat się skończyło i przygotowujemy się płynnie do kolejnej części, także do kolejnego ćwiczenia, także zabezpieczenie logistyczne tego ćwiczenia również, jeżeli chodzi tak naprawdę o sprzęt, o te czołgi, które tutaj teraz mamy, o możliwości naprawcze przede wszystkim tego sprzętu.
Nie ma co ukrywać, że współczesna sytuacja bezpieczeństwa w Europie jest taka, nie inna. Łotwa oraz inne państwa nadbałtyckie bardzo odczuwają to. Czy ta atmosfera związana z pewnymi elementami zagrożeń, ona też się tutaj przejawia w ramach służby? Każdy z nas jest świadomy sytuacji geopolitycznej, w której tutaj pozostajemy, no będąc już wybitnie na wschodniej flance NATO. Niemniej jednak nam się to bezpośrednio nie udziela. Jesteśmy dosyć mocno zaangażowani tutaj w działalność mandatową, która jest tutaj naszą główną solą naszej obecności. Mamy tego świadomość, szykujemy się na to, ale nie oczekujemy tego. Czy czujecie, że jesteście na niemalże pierwszej linii? Na chwilę obecną nie czuć tych zagrożeń, nie widać tego. Możemy skupić się na szkoleniu, na ćwiczeniach, także tych zagrożeń na chwilę obecną nie ma. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Do moich zadań głównie należy analiza sytuacji w rejonie operacyjnego przeznaczenia, do których należy Litwa, Łotwa, Estonia, zbieranie informacji o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na żołnierzy PKW, Łotwa, informowanie ich o tych zagrożeniach. Do tych zagrożeń przede wszystkim należą cyberataki na prywatne telefony żołnierzy, jak również na konta prywatne e-mailowe. To takie główne zagrożenia. Także taka działalność informacyjna, wywiadowcza. Też były takie sytuacje, że żołnierze byli nagrywani, robiono im zdjęcia, jak również byli też obserwowani i w jakiś sposób śledzeni też. Czy można powiedzieć, że świadomość właśnie tych zagrożeń ewoluuje również wśród polskich żołnierzy, jeżeli chodzi o tak naprawdę rozpoznanie tego, z czym możemy się zetknąć? Tak, żołnierze jak najbardziej są świadomi tych zagrożeń. Dodatkowo prowadzimy również jakieś szkolenia prewencyjne i stale na bieżąco informowanie o tych zagrożeniach, które są obecnie i które mogą wystąpić w przyszłości. Czy możemy powiedzieć, że po 2022 roku zmienił się charakter trochę stacjonowania tutaj i też funkcjonowania? Wiemy, że są ćwiczenia, wiemy, że jest zgrywanie, ale czy pewne procedury dzisiaj trochę inaczej wyglądają po 2022? Myślę, że z naszej strony procedury wyglądają tak samo. Kwestie, jak podchodzimy do tych procedur. Teraz widzimy, że one naprawdę w wielu kwestiach mogą być zbawienne i trzymamy się ich jako wytycznych dla wszystkich państw koalicji, żebyśmy po prostu pewne kwestie realizowali w ten sam sposób. A jak relacje z ludnością lokalną? Jak wygląda tak naprawdę po służbie tutaj wasze stacjonowanie na Łotwie? Rzadko wychodzimy poza rejon bazy. Nie czuć tych zagrożeń tutaj wśród tej mniejszości rosyjskiej, która stanowi jakby 30% lokalnej ludności na miejscu. Tylko że, tak jak mówiłem wcześniej, te zagrożenia występowały wcześniej, w tym roku jeszcze nie było takich incydentów. W Polsce świadomość obecności na Łotwie istnieje wśród obywateli, czy jeszcze to nad tym trzeba podpracować? Myślę, że jest. Czy nad tym trzeba pracować? Myślę, że osoby, które są zainteresowane tematyką wojskową, militarną, sytuacją geopolityczną, o tym wiedzą. Czy nad tym trzeba pracować? Myślę, że nie potrzebujemy tutaj jakiegoś nagminnego rozgłosu. Realizujemy to niezależnie od aplauzu, czy jest wśród społeczeństwa cywilnego, czy nie. Mamy konkretne zadania do zrealizowania i na tym się skupiamy. Czyli można powiedzieć, że Polska jest ważnym elementem dawania bezpieczeństwa również tutaj partnerom na Łotwie i bezpośrednio samej Łotwie. Tak, jesteśmy w tym wszystkim wiarygodni, jesteśmy, sobie nie mówić, również pasem frontowym, także czujemy oddech wschodu bezpośrednio na sobie i to nas uwiarygodnia w międzynarodowych działaniach.